Aż gołąb przeleciał. Dzisiaj to Seiko. Pamiętacie go pewnie z giełdy. Mam nadzieję, że pamiętacie. Za te 3 Tam jest cena, ile jest? 30, 40, 40. Jest to Seiko kupione no dość tanio. Ach, zakręcony dekiel. Kupiłem je jako uszkodzone za około 100, nie? Jakoś tak. Ono rzeczywiście, jak sprawdzałem go po giełdzie na filmiku, no możecie, w komentarzu będziecie mieć podpięty link do giełdy, gdzie go kupiłem. No to rzeczywiście on był niesprawny. Tutaj założona bateria Renata i to prawdopodobnie ja zostawiłem tą baterię. Ale jeszcze sprawdźmy, czy on cokolwiek reaguje. Teraz jest test. Czyli niby działa, ale on nie chodzi. No ogólnie coś się dzieje, ale nie wiem na której cewce. A jeszcze odciągnę koronkę. No nie wiem, no coś tu pika. Zaraz zobaczę co. Czyli to jest rzeczywiście moja bateria. I ona jest 1,5 V. Ja ją sobie odłożę, bo będę jej używał. Tester już odkładam też na bok. No i co muszę zrobić? Muszę rozebrać ten mechanizm, zobaczyć co tam się dzieje. Pierwszy stopień, czyli ściągnięcie tej płytki. Kilka śrubek. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Od spodu wygląda to dobrze. Żeby ściągnąć tą płytkę, trzeba odkręcić tą śrubkę i gdzieś przy cewce jeszcze... A i tu. I tu jest kolejna trzecia śrubka. Ogólnie, że tutaj jest tak czysto, to jest bardzo dobry znak, ale nie wiem dlaczego jest tak brudno na tarczy. To jest trochę podejrzane. Jeszcze ta. Tak jak zobaczycie, no przy indeksach widać zacieki, no nie? Tu wszędzie widać zacieki, tu widać zaciek, tu widać zaciek, tu widać zaciek, tu widać zaciek. Czyli tutaj jakaś wilgoć się dostała. No ale no też ciężko mi powiedzieć, którędy. Bo tutaj wszystko wygląda na dobrze spasowane. Nie wygląda to źle. Więc ja, no nie wiem szczerze mówiąc. Nie wiem za bardzo skąd się to wzięło. No ale no, może za chwilę się dowiem. Rozpięta blaszka. Ten pierścień centrujący mi przeszkadza tutaj w wyciągnięciu. Ale jakoś sobie, o właśnie jest. No i tutaj już coś widać. Coś widać jakby jakiś zaciek. Nawet widać, że to jakieś takie tęczowe, dziwne. To jest mechanizm Seiko kwarcowy na 4 cewkach, ponieważ tutaj jest data, godzina, a do tego jest budzik i stoper, chronograf. Jest to 7T62A. Było kilka jakby podmodeli tych mechanizmów, ale niestety wszystkie były z tego. Wszystkie płytki były foliowe. Ja tego nie cierpię. Jest to moim zdaniem strasznie głupie rozwiązanie, bo tak naprawdę zaoszczędzili milimetr może grubości, ale ten mechanizm przeważnie i tak jest ładowany do zegarków, które są grubsze niż ten mechanizm, więc moim zdaniem to nic tutaj nie ugrali tym, że zrobili taki słabą płytkę drukowaną. To się ściąga po prostu, to się zsuwa i nic się z tym nie dzieje, że to sobie wystrzeliło, bo i tak bym to ściągał. No i zobaczmy tą płytkę. Tutaj już widać osad. Zielony osad. Nie wiem, czy wam tutaj jeszcze mogę przybliżyć. Coś tam mogę, nie wiem, czy będziecie coś wtedy lepiej widzieć. Chyba dam mikroskop. Dobra, jestem pod mikroskopem. Już wam złapię ostrość. O, widzicie, tu jest ścieżka przerwana. Tego normalnie nie widać pod kamerką. Zobaczcie, na podwójnym zoomie nawet za bardzo nie widać, że ta ścieżka jest przerwana, a ona idzie już wam pokazuję skąd, ona idzie stąd.
czyli od minusa. Ale minus dochodzi aż tutaj, tu, czyli tu. Więc możliwe, że to w ogóle nie wpływa na to. Więc to, że tutaj jest ta ścieżka przerwana, nie musi być powodem, dlaczego ten zegarek nie działa. Ale zobaczcie tutaj. Tu jest kolejne zalanie, tu jest kolejny syf. Może wezmę coś drewnianego, na przykład taki patyczek. On jest dość gruby, ale nie jest ostro zakończony. No jak widzicie, tutaj wszędzie jest jakiś syf. Zobaczcie, widzicie? To schodzi tutaj na bok. Więc tak naprawdę to trzeba umyć. Jest minus. Powiedzmy, że ten problem ignoruję, bo prawdopodobnie minus pójdzie stąd, ale tu też jest syf. O, tu też jest syf. Tu też jest jakiś osad. Tu jest ścieżka cała. Tu są ścieżki całe. Tu są ścieżki całe. Tu jest jakieś zadrapanie, ale to nic nie zmienia. Tu jest wszystko ok. Tu jest jakiś syf. Nie ma wpływu. Tu jest ok. Tu jest mózg. No i tu są kolejne te brudne piny. O, tu to samo, zobaczcie. Tu jest ok. Tu wracam tu. Tu jest czysto. Dlatego mógł mieć takie objawy, że któraś tam cewka dostawała prąd. Tu jest do kwarca wszystko w porządku. Tu też jest trochę syfu takiego, ale raczej ścieżki są całe. Więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o całość ścieżek, to chyba jest ok. Jeszcze tutaj. Tu też jest wszystko ok, no tylko ten syf, nie? No dobra, no to co ja tu zarysowałem? Nie, to jest syf, dobra. Strasznie światło się odbija. O. Więc no może sprawdźmy teorię, że przez ten syf nie ma zamknięcia obwodu. Dobra, to wracam na normalną kamerę. Ok. Miernik na pikanie wezmę. I odpalam mikroskop. No i tak, sprawdźmy najpierw połączenie tutaj przy minusie. No i go nie ma, nie? Tu jest, stąd nie ma, no bo tu jest przerwana ścieżka, więc standardowo. Ale zobaczmy, gdzie był taki największy brud. Tutaj. Więc sprawdźmy to. Ja tu dotykam. No dobra, tu jest. No w sumie to oczyściłem trochę, więc może już działać ten zegarek. Ale jeszcze sprawdzę od razu, jak już tu wyciągnąłem to wszystko, to idzie tutaj. Czyli jest, a ten obok idzie tutaj. No to na razie wygląda na to, że przejścia są, więc jeżeli ten mikrochip nie jest zjechany, a no widzicie, że to jest jednak już skomplikowany mechanizm. Znaczy, on wygląda bardzo prosto, nie? Ale tak naprawdę przez ten komputerek jest tak normalnie nienaprawialny. No widzicie, tutaj już nie łapie, nie? Tu nie łapie. Czyli rzeczywiście możliwe, że przeczyściłem trochę, dlatego tak to wygląda teraz. Płytkę wrzucam do alkoholu, niech się moczy. Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Nie powinno nic się stać. Te listki pozabieram stąd. Chyba widzę źródło problemu, a dokładniej koronka. Spójrzcie. Widzicie to? To jest rdza. Tu jest rdza, jest w sumie na całym wałku. Wałek jest wykonany ze stali węglanowej, jak dobrze pamiętam. Może z jakiejś innej, ale nie ze stali nierdzewnej. O, to jest stal, która rdzewieje.
Czyli tutaj się dostała korozja. Korozja tutaj, najkrótsza droga jest albo dekiel, albo tubus. No jak tutaj sobie spojrzę, to ja nigdzie nie widzę żadnej uszczelki, więc prawdopodobnie dostała się właśnie tędy wilgoć koronką i zaczęło to wszystko korodować. To będzie zaraz do mycia, no ale przez to, że podejrzewam, że tu jest korozja, no to tak naprawdę trzeba rozłożyć ten mechanizm i zobaczyć, co tu się dzieje w środku. Muszę ściągnąć wskazówki, żeby tutaj móc sobie działać, no i tarczę też. Muszę po prostu go rozłożyć. Wskazówki zdjęte. Przerwało mi nagrywanie, ale no, to są po prostu wskazówki, więc nic ciekawego tam do oglądania nie ma. Ale tutaj jest trochę gorzej, bo jak widzicie, osad. Wszędzie osad. Widzicie to? Wszędzie osad. To jest syf. Nie wiem, co tu się wydarzyło. To trochę wygląda jakby z baterii, ale dobra. To na koniec. To na koniec. Wizualnie tragedii nie ma. Nawet można powiedzieć, że jest ok. Nic, ja jeszcze chyba sprawdzę te cewki teraz. Sprawdzę, czy wszystkie cewki mają przejście. Żeby sprawdzić cewki, trzeba użyć multimetru. I teraz dajemy na ohmy. One powinny mieć kilka kiloohmów, jeżeli są w porządku. No i zobaczmy. Jest tak, jedna, druga, trzecia i czwarta. I na którejś z tych cewek coś mi się nie podobało. Z którąś tą cewką, chyba z tą, że tutaj widać takie rozwarstwienie. Może to tylko efekt wizualny, a może jest przerwana. Dobra, myśli, czyli jest coś ok. No jest, około 2 kOhmy. Czyli cewka jest ok. Moja sonda cienka się zepsuła, więc używam takiej. 2,4 kOhma jest ok. Znaczy nie wiem, jakie powinny być, ale takie wartości moim zdaniem są w porządku. Ważne, że są zamknięte obwody. O, to jest przerwana. A nie, działa. 2,4. No i ta najmniejsza. Ta najmniejsza, najkrótsza. 1,9. Jest ok. Czyli cewki są ok. To trzeba spojrzeć, czy coś dalej wygląda jakoś dziwnie. Ale tutaj mi się nic nie rzuca dziwnego. No oprócz tego. No i teraz nie wiadomo, czy to była wilgoć, czy to była wylana bateria, tak jak tutaj widać. Czy to było to i to. Dobra, zobaczymy z drugiej strony. Nie ma tu żadnej tragedii, powiem wam. Nie ma tragedii. No oprócz tych tutaj właśnie nalotów. Dobra, przechodzę na kamerkę. No więc co, no należałoby go rozkręcić. Nie wiem, czy tu widzicie takie trybiki. Jest znaczek, co trzeba z tym zrobić. Czyli przekręcamy. I tu też trzeba to przekręcić. I teraz powinno to wyjść już. No, jedno wyszło. I drugie zabezpieczenie. I druga blokada też powinna wyjść, ale coś nie chce. Próbuję to orbitką wyciągnąć. Wyszło. Dobra, tego nie można zgubić. No i może zejdzie od razu cała blaszka. Jest. Zeszła nawet z kołami. Kolejne tryby. Nawet ich nie oglądam za bardzo, bo co mi to da? Tutaj datownik jest trochę, ma taki nalot, ale może to się usunie.
No to dobra, góra rozebrana. No i teraz druga strona. Jak widzicie, ta sama sytuacja, czyli zabezpieczenie jest. Chyba jest już podniesione. Dobra. Ok, jakiś trybik spadł, ale on prawdopodobnie... Gdzie on mógł być? Bo jak widzicie, później trzeba ułożyć je tak samo. Więc to nie jest takie hip-hop. Tu musiał być. Gdzieś tu musiał być. Ponieważ silnik nie dotyka żadnego z kół. Więc to musiał... O, jest. To musiało być tu. No jakoś tak to musiało być. No jak widzicie, trochę plastik fantastik, ale może coś z tego będzie. No to logicznym jest to, że trzeba to rozłożyć na części pierwsze. To są koła z ośkami do wskazówek, bo na plastik raczej ciężko byłoby nabić, więc chociaż wiadomo, gdzie to powinno być. Dobra, teraz trzeba uważać. Jest ściągnięto. To jest silnik. No nie wiem, jak wam pokazuję rozkładanie, to chyba po prostu składania wam nie będę pokazywał. Warto zwrócić uwagę też, że te koła mają otwory, nie? Czwórki są u góry. Płytka już jest oczyszczona, no więc trochę tych części jest. Nie wiem, albo mi się wydaje, albo strasznie ciemno jest to nagrywane i przerysowany kolor strasznie moim zdaniem, no ale zobaczę. Zobaczę przy montażu. Kolejne części. Kolejne części. No wypada to umyć wszystko i wysuszyć. Więc ja to pomyję, wysuszę i zobaczymy, czy coś pomoże. No i wszystko po kolei trzeba wrzucić chociaż na chwilę do przemycia. To nie było jakieś brudne, ale zawsze może coś się tutaj znaleźć. Dobra, silniki umyję osobno. No puszczaj. Dobra, ja tak lecę ze wszystkim tutaj. Pokażę wam tylko tyle, że mam nadzieję, że zobaczycie, że tutaj na stop sekundzie była rdza. Była taka górka, ja to starłem. No i teraz jest małe wyżłobienie, ale za to jest równo. To też mogło powodować, że gdzieś tam ta stop sekunda się mogła blokować i na przykład zegarek nie chodził. To mógł być też jeden z powodów. Gdzie tutaj jest wyżłobienie jeszcze? To idzie do ultradźwięków. No i tak, 3 warstwy mechanizmu. Ja to już odkładam.
i idę coś porobić innego, bo muszę się przygotować mentalnie do ułożenia tych wszystkich kół w odpowiedniej pozycji, żeby wszystko weszło. To będzie naprawdę okropne. To będzie okropne i nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym razem, czy za setnym. Ale co, ja na dzisiaj kończę. Wy pewnie widzicie to bez cięć. Wszystko umyte, niech wyschnie dokładnie i jutro zobaczę, czy nie zostały jakieś osady po alkoholu. O, tu widzę, że jeszcze wychodzi delikatnie. Jeszcze muszę to poprawić. I ja będę na dzisiaj kończył. Nie złożę tego dzisiaj, bo już jest dość późno, a jeszcze muszę trochę filmu złożyć jakiegoś, więc no schodzi to dłużej. Pewnie jak zakładam te wszystkie koła, albo układam, nie wiem czy wam pokażę, bo jeżeli to wyjdzie za kilkusetnym razem, to prawdopodobnie bym dostał bana na YouTubie, albo demonetyzację, ale zobaczymy. Niech to sobie schnie, ja idę coś poskładać, jeszcze jakieś filmiki, zobaczycie dalej. Więc wszystko umyte, należałoby to poskładać. Tutaj będzie trochę składania i to jest pewne, ale zacznę od tej części tutaj, czyli od najgorszej. Ok. No i zobaczcie. Tak sobie zajrzałem jeszcze, żeby sobie przypomnieć, które części gdzie idą. Czasami niektóre firmy udostępniają takie informacje. Zawsze się przydaje. Zawsze można coś zobaczyć, jaki olej ktoś tutaj proponuje, gdzie, ile i jak. Tutaj tak naprawdę w tych częściach to co byśmy nie użyli, czy to nawet możliwe, że rzepakowy byłby polany, to i tak by pewnie działało, ale nieważne. Tutaj mnie trochę zdziwiło to, że tutaj jest w jednym miejscu tylko to. To oznacza, że tutaj trzeba dać olej, to. Ten znaczek znaczy, że tutaj oliwimy. Jest to koło sekundowe. No ale coś mi tutaj nie pasowało, że ten zegarek miałby chodzić na sucho, bo nawet na tym diagramie niżej nie ma żadnych zaznaczonych miejsc. No oprócz tutaj wałka, nie? Na wałku są, ale dalej już nie ma nigdzie, nie? Jak zobaczycie. No i tak mnie zdziwiło, że ten mechanizm ma działać na sucho. No i ja bym tak tego nie zostawił, tylko bym i tak po swojemu tam nachlapał. Ale jak się przejdzie niżej, nagle jest informacja o oliwieniu, no i jest cała płytka. Więc ja teraz pokapię tam, gdzie są rysunki, no i od tego i dopiero po tym zacznę go składać. Jest tutaj miejsce, gdzie trzeba dać olej. Czyli jest dziura znaczy otwór na silnik krokowy, potem jest silnik od chronografu i od alarmu. No i trzeba go dać tutaj, no tak jak widać tutaj, nie? Czyli tu i tu. Czyli to jest, już wam pokazuję. No i tak jak widzicie, jest to koło tu i to jest tu. Więc ja nabieram oliwiakiem minimalną ilość oleju i daję to przy ściance. Taka ilość moim zdaniem jest wystarczająca, może nawet jest delikatnie, nie, wydaje mi się, że nie jest za dużo. Że tutaj to wszystko się ładnie rozłoży. No i teraz lecę resztę. I tak jak widzicie, tutaj przy koronce też trzeba dać olej, tylko tu dajemy na ściankę, a tutaj dajemy na górę, bo po tym będzie to koło chodziło. Tutaj też dajemy w inne miejsce, no nie? No jeżeli tutaj wszystko już posmarowałem, mogę zacząć składać. Najpierw powiedzmy, że stojany polecą i teraz cewki. Teraz ta na dole. Teraz ta tutaj. No i ostatnia. Zawsze trzeba pamiętać, żeby stykami do strony płytki. No dobra, i teraz zobaczę co dalej. Ok, jest tak. Najpierw muszę złożyć tą część tutaj, czyli ćwiertnik, tutaj wsadzić.
No i cały ten układ nastawczy jakby. Ćwiertnik już nabity. Olej dany, więc można go założyć. To po prostu chyba tutaj wchodziło, jak dobrze pamiętam. Odwrotnie. Musi iść w lewą stronę jakby. O właśnie. Jeszcze stop sekunda, żebym nie zapomniał jak kiedyś. To raczej jest stop sekunda, tak mi się wydaje. Ale może nie. Może nie. Nie dam sobie głowy uciąć. No w tych PDF-ach tam będzie to napisane, za co to odpowiada, ale to nie ma znaczenia. Teraz beczka. I jeszcze blokada od koronki. Dobra. Teraz można próbować resztę kół dopasować. Czyli zostało jeszcze tyle. No to co, no teraz trzeba by załadować pewnie silniki. Nie wiem, czy w sumie mają jakąś kolejność one, czy nie mają, ale wydaje mi się, że mogą mieć. Że mogą mieć, tym bardziej dlatego, że w katalogu tym, którym widzieliście, mają różne nazwy. Jako części zamiennych, nie? Jako części po prostu. Gdzie to jest tak namagnesowane, że ściąga wszystko obok, nie? Ok. I ostatni siedzi. Dobra. Tylko najgorsze jest to, że to i tak będzie pewnie próbowało uciec z tych swoich miejsc. Tak jest bardzo często. Będzie tutaj wszystko psuło dookoła, bo to zawsze, to nigdy silnik nigdy nie stoi w tym, powiedzmy, stojanie, czy jak to się tam nazywa, prosto, tylko często on właśnie, widzicie, tu złapie, tu złapie, tu złapie, no i takim dotknięciem on przesuwa inne koła, które trzeba ułożyć w międzyczasie, więc więc zabawy będzie pewnie. Tutaj było koło zielone z zębatką kolejną u góry, tutaj jest jeszcze drugie koło jakby na kole i ono gdzieś tu powinno dochodzić. O, jest, weszło. I to koło musi być odwrócone, bo ta zębatka musi być pod spodem, a tu jest, jak widzicie, tu jest dziurka na to koło. Może sobie przesunę tak, może będzie mi łatwiej trafić. Chyba weszło, jeszcze sprawdzę sobie. No, weszło. Ta część nie jest najtrudniejsza. Najtrudniejsze będzie nałożenie góry płyty. No ale zanim to się stanie, to chwila zejdzie. Dobra, ten silnik mamy. Teraz trzeba ten dolny tutaj ze wskazówką, no nie? Ta część przechodzi poniżej, dlatego właśnie tutaj musi być smarowanie, bo ona wychodzi na drugą stronę. Przebija się ona przez płytę główną i wystaje z drugiej strony. I to musi iść tak, żeby jedno przenosiło energię na drugą część. Dobra, weszło. No widzicie, to będzie takie ustawianie. Pewnie zejdzie z tym trochę. Ok. U góry były dwa białe koła. Jedno, drugie i trzecie. Jest.
koło ze wskazówką na drugą stronę. Jest. No, czyli zostało ostatnie koło w tamtym miejscu. Jest. I ono wchodzi naprzeciwko, gdzieś tu musi być, o widzicie, jest taki malutki koło zębów tego, jest otwór na koło. Dobra. Czyli chyba została najgorsza warstwa. Zaraz tutaj muszę sobie przygotować koła. I na tym kole z jednej strony są dalej tryby, z drugiej strony jest czyste. I tym czystym, pustym do środka trzeba dać, żeby potem na to koło wchodzą kolejne koła, więc to muszą być na nimi kolejne trybiki, zęby, czy no jak tam sobie nazywacie. Ale tutaj, zanim wejdą na to koło inne koła, muszą wejść to koło, które jest tutaj przy ćwiertniku. Ono jest metalowe i tutaj wchodziło jeszcze koło takie z zębami, tak jak tam. Czyli tutaj jest duży otwór, duże koło. No i to by wyglądało dobrze. Więc zostały jeszcze 3 koła tak naprawdę, które są nad tymi wszystkimi. Czyli to jest kolejna warstwa jakby. I tu były 2 czwórki obok siebie. Czyli 1 czwórka. I tutaj też muszą być tryby. Tu muszą być trybiki od spodu, no bo wchodzi na to koło tutaj. Nie trafiłem jeszcze raz. Tak będzie łatwiej. No, teraz fajnie weszło. Kolejna. Tylko zaraz. Bo tutaj jest wskazówka, a tutaj. Czy tu będzie wskazówka, czy nie? Zostały mi 2 koła czwórki, nie? Gdzie jest kamera? Tu jest. Czwórka. No nie. Czwórka. I czwórka. Tylko jedno jest zwykłe, a drugie ze wskazówką. No i opcja jest albo tutaj jest otwór jeszcze jeden, albo tutaj. Gdyby tutaj była wskazówka, no to zobaczy sobie, że nawet na jej długość, powiedzmy gdyby była taka, no to mogłaby podchodzić prawie pod środek mechanizmu. Nie ma na mechanizmie tutaj wskazania żadnego. Wskazania są tak jakby w skrajnych pozycjach. Żadna wskazówka nie dotyka prawie że ćwiertnika, więc z tych subtarcz, oczywiście mówię o subtarczach, więc to musi być tutaj. No i jest. Czyli to koło wchodzi tu. Tylko sobie przesunę. To wchodzi tu. No i zostaje wskazanie. To jest chyba stoper, nie? I ono musi wejść. Ale dam tu olej jeszcze na ośkę. Olej jest. Jest. Czyli teoretycznie cała ta część jest złożona. Tylko teraz trzeba tym przykryć. A no jeszcze tutaj była ta jedna część, która nie wiedziałem skąd jest, nie? Gdzie to jest? No to musi być część od wałka nastawczego. Zaraz zobaczę, gdzie to może być. No i to jest ta część, która była jakby w tym mostku. I ona gdzieś musi tutaj się ustawiać. Na pewno musi mieć styczność z tym miejscem, pewnie z tym miejscem. I tutaj z tą tutaj stop sekundą, czy co to tam jest, już nawet nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze. Więc
No i ona musi być po tej części, nie? Więc coś tu trzeba wpasować. Ona się gdzieś tutaj pewnie jeszcze o coś zapiera, bo taka część, taki wodzik to dla mnie to jest zawsze oznaką, że... No chociaż nie wiem w sumie. Dobra, bo powiem źle i potem będzie, że się nie znam totalnie. Nie tak łatwo się domyślić. Ale o, dobra. Coś jest. To przesunę tutaj. Beczka. Niech idzie na skraj. No bo tak. Tutaj są dwa otwory, nie? Jeden i drugi. Mały cycek, duży cycek. Więc podejrzewam, że to będzie tu. Najgorzej jest tak właśnie, jak coś samo wyskoczy, wypadnie, bo później trzeba się domyślać. No to próbuję tu wsadzić, a nawet nie wiem, czy to powinno być tutaj. Więc. Nie wiem, czy też to tu wchodzi z tej strony beczki, z tej strony beczki. To wszystko jest takie, wiecie. Dobra, i teraz pytanie, bo nie mogę trafić tutaj do tego otworu. Tutaj jest zamocowane, tu jest zamocowane. Podejrzewam, już wam pokażę, co podejrzewam, tylko ustawię sobie z powrotem to poprawnie. Podejrzewam, że żeby tym trafić, to trzeba to zapiąć tutaj o to, co wystaje. I chyba tak spróbuję zrobić, tylko z użyciem drewienka. Może jednak nie. W sumie zobaczę na tego PDF-a, co tam, jak to tam wygląda. Dobra, bo ja patrzyłem na 7T32, jak dobrze pamiętam, a to jest 7T62. To jest, jak dobrze pamiętam, starszy model z budzikiem, tylko on ma dwie koronki. I tamte te ryciny, rysunki i tak dalej były w gorszą jakością. Tutaj są lepszą, ale dalej mi to nic nie mówi za bardzo. Jest ta część, którą chcę. Jest. Tu jej numer 43 wygląda tak. Czyli ze schematu, bo gdzie to jest, wynikało, że zakład próbują założyć dobrze, że to też wygięte do góry ma być. No to próbuję znowu. Tylko tam widziałem, że był rysunek, że był wałek włożony. No ja tu nie mam tego wałka aktualnie, więc albo popróbuję chwilę jeszcze tak, albo poszukam wałka. No bo jak to zepnę... Bo też jest kwestia tego, że czasami później nie chce wałek skoczyć na swoje miejsce, jak się go nie zamontuje od razu, bo coś się tutaj nie zepnie. Ale czy tu ma się coś spiąć? Kurde, gdzie ja go mogłem dać? Nie chcę się tych wszystkich pudełek przygrzebywać, a pewnie on tam leży. Tylko próbuję sobie przypomnieć, czy go nie odłożyłem gdzieś na bok, tylko na chwilę. Bo zgubić nie ma opcji, żebym go zgubił, bo stąd nic nie wynoszę tak bez sprawdzenia. Dobra, próbuję. Musi być na to jakiś sposób, no. Najgorsze jest to, że ja nie chcę tu nic za bardzo naciskać, bo gdy zrobię jakiś ruch mocny i to wystrzeli, to mi wszystkie koła pewnie powywraca i będę musiał to robić jeszcze raz. Nie wiem aktualnie. Idę zobaczyć na tego PDF-a jeszcze raz. Zobaczcie. Jest ten PDF dalej. Jest ta część tutaj. Ta część tu... Serio. Ta część tutaj. I ona nie wchodzi wcale tutaj. Jej tutaj nie ma. Mi się uwidziało, że
ten otwór ma wchodzić tutaj, ale on tu nie wchodzi. Wchodzi on tu, ten duży oczywiście, tak jak mówiłem, ale później to się zapina tu, przy przycisku. Czyli tak jak mówiłem, to trzeba zapiąć, ale myślałem, że trzeba to i to trafić równocześnie i wtedy to nie jest jedno na drugim, tylko jedno na tej samej, to jest razem na wspólnej płaszczyźnie. Tu za dużo opcji nie ma, więc ciężko coś zrobić nie tak, ale muszę jeszcze zapiąć przycisk. Jest wpięte. Teraz beczka. Dobra, tu się poprzesuwało, ale to zaraz poustawiam z powrotem. Tylko tak, w tą stronę. O, widzicie? No mnie zmyliła ta część tu. To. Tylko, że podejrzewam, że jeszcze trzeba się wpiąć tutaj, tym. Widzicie? Tu w ten otwór trzeba trafić. Tym jarzmem, czy... O, właśnie tak. O, jest. No chyba jest ok. Jest wałek. Jest. Znalazłem. Nawet od tego. Gdzie był? No przecież poszedłem go myć, nie? No i tak umyłem, że zapomniałem go wyciągnąć stamtąd i odłożyć z powrotem do pudełka z Seiko. No dobra, już zakładam gumki i robię dalej. Jeszcze to, nie? Już patrzę, gdzie to było. Dobra, teraz będzie, gdzie jest Wally. To jest ta część. I ona jest tu na obrazku, widzicie ją? Chcecie, to sobie zapauzujcie na chwilę, a ja już wam pokażę. Uwaga, ona jest tu. Widzicie, to jest ta część. Tylko ona jest obrócona jakby. No ona jest gdzieś... O, powiedzmy. No to zakładam i sprawdzam. No i jest. Podobnie. No i teraz jest ten moment, który raz, że jest trudny, wiadomo, czyli nałożenie drugiej płyty głównej, górnej. Ale jeszcze muszę tutaj posmarować te wszystkie części. Jest tutaj. Znalazłem lepszego PDF-a, lepiej to wygląda. Są miejsca smarowań, żeby to wszystko dobrze chodziło. Już widać, że tutaj jest niedobrze. Ciekawe, ile będzie prób, jak długo to zejdzie. Mam nadzieję, że za pierwszym razem. Jeszcze przez tą kamerkę źle widzę. No nie mówcie nawet. Nie mówcie, że to wyszło lepiej niż w większości kwarców. To co, zakładam blokadę i będę sprawdzał. Wygląda ok. Dobra, już włożyłem tutaj ten pin, bo on
No rzeczywiście, on był bardzo podkręcony do góry, tak jakby ktoś chciał go wygiąć i myślał, że to pomoże. Ale nie pomogło, więc go naprostowałem. I tutaj jest... Dobra, no i tutaj są wszędzie te miejsca chyba, które oliwiłem, jak dobrze pamiętam. Dobra, czyli jeszcze płytka. Płytka siedzi na to blaszka. Muszę tutaj poluzować, żeby zapiąć ją. Dobra, wszystko zapięte. Chyba wszystko pasuje, więc co? Góra, nie? No ale co, żeby złożyć górę, trzeba pozbyć się tego nalotu tutaj. Jest. Nie wiem, czy go widzicie. Nie, no widzicie chyba. Ja użyję po prostu wody destylowanej i może to akurat zejdzie. Może to zejdzie bez schodzenia farby. No jak widać jest chyba ok. Nalot chyba znikł. Ciekawe jak będzie wyglądało jak wyschnie. Jeszcze na 27 trochę jest. Widać? Nie widać. Nie chcę za bardzo trzeć, żeby w ogóle tej siódemki nie zetrzeć. Dobra, jest ok. Akceptuję. Kolejność nie pamiętam. Od razu mówię, nie pamiętam. Czyli tak. Shurikena dam tutaj. Koło godzinowe, ale alarmu to będzie, nie? Koło godzinowe alarmu. I w sumie co? W sumie koło daty. Tu? Wychodzi na to, że tutaj. Tylko, że tu jest jeszcze miejsce wolne, nie? A dlaczego to miejsce zostało wolne? No chyba bez powodu, tak mi się wydaje. Datownik. I teraz płytka zabezpieczająca. Tu są dwa zamknięcia. No i one były tak, no nie? Jest po prostu bardzo łatwo. Chyba jeden z łatwiejszych datowników do składania. Mam nadzieję, że one są te same. Zamknięte. Trzyma się. No i sprawdzamy, czy kalendarz dobrze jest złożony. Szybka zmiana daty działa. Znaczy nie w tą stronę, w tą. Dobra, jak widzicie, koło kalendarza tu się obraca. Tu się obraca koło godzinowe. Przeskakuje. Ok, czyli tu jest dobrze złożone. Należy dać olej jeszcze. Tutaj. To idzie w tą stronę, więc on się rozprowadzi wszędzie. Nie wiem, czy zauważyliście, że jeszcze jedna rzecz jest źle założona. Zaraz Wam pokażę, może będzie tak widać bardziej. Widzicie? Nie wpada datownik w okienko. Za umiejscowienie daty w odpowiednim miejscu po prostu taki odpowiada po prostu tutaj, można powiedzieć, że zapadka. O, widzicie? Ja już ją ustawiłem i ona tutaj pracuje. O, widzicie? Ona ustawia dane koło w danym miejscu. Tutaj też trzeba dać trochę oleju, bo to też się ociera. Dobra, no przecież trzeba tą tarczę jeszcze ogarnąć. Nie wiem, idę po wodę destylowaną i spróbuję zrobić to samo co z datownikiem. Może się uda. Po prostu wacik nasączony najpierw tylko wodą. Dobra, nadmiar odsączam. No i na początku tutaj spróbuję, czy to zniknie, czy nie zniknie. Nie ma też
Już nie widzieliście. Nie ma też co za bardzo nawadniać tej tarczy. Dobra, nadmiar schodzi. Niech to się trochę namoczy. Dobra, i drewnianym patyczkiem spróbuję to pościągać trochę. Kamerka się przegrzała, właśnie wyskakuje komunikat. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na nic. No kurczę, no jest lepiej, nie? No co, no akceptowalnie, nie? Tak jak myślałem, jakiś tam ślad będzie, ale wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem jest spoczko. Ja muszę się cofnąć, bo nie założyłem tej blaszki. Ona wychodzi gdzieś tutaj, więc wystarczy tylko te raz, dwa, trzy, cztery czy pięć. No, wystarczy ją tylko tutaj podciągać i założyć. Właśnie tutaj, no i z powrotem płytka. Teraz blaszka, ostatnia już. Tu będzie dłuższa do cewki. Dobra, to zostało złożyć tarczę i wskazówki. To założone, to założone. Olej wszędzie dany. Tarcza założona. Teraz wskazówki. I ostatnia. Czy to się opłacało robić? Nie wiem. Też jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze uszczelki będę musiał tutaj wziąć i nasmarować oczywiście. Dobra, koronka działa. Bateria ze zwarciem. Dobra, złożyłem i nie działa. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie działa. No i tak patrzę, a tutaj w ogóle nie ma zamknięcia obwodu i no popełniłem błąd. I szczerze mówiąc zastanawiałem się, dlaczego to tak trochę dziwnie wchodzi, ale już wam pokazuję. Bardzo szybki do naprawy błąd.
i bardzo łatwy do znalezienia, bo zajęło mi to dosłownie 3 minuty, czyli to. To wchodzi tutaj oczywiście. No ale najpierw musi iść płytka. Nie było w ogóle zamknięcia obwodu na żadnej cewce. Dlaczego? No bo jeżeli to było nad tym, to cała płytka była nad przyłączami wszystkimi, więc z automatu żadna cewka nie otrzymywała napięcia. Złożę to i mam nadzieję, że to już będzie koniec. No i teraz tutaj wszędzie, mam nadzieję, że wszędzie dotrze prąd. Także robię Wam przyspieszenie. No i dobra, złożyłem to. Z powrotem ta sama bateria. Ta ze zwarciem. No i chodzi. Coś tu chodzi. Coś więcej chodzi. Dobra, założę dekiel. Gdzie jest dekiel? Dekiel. Jest. No dobra, wychodzi na to, że stoper działa. Godzina idzie. Datę przerzuca. Alarm można przestawić. No, obie wskazówki ciągnie, więc jest spoko. A zobaczmy, czy wyzeruje tym. Ok, czyli zerują. To jeszcze nie tą chcę zerować. Tą chcę zerować. Ok, teraz stoper powinien być stąd dotąd. No, to jest gitara. No i tak to się teraz prezentuje. Jak widzicie, stoper działa, subtarcza stopera też działa. Na tarczy nawet nie widać tych plamek. Tak czy tak, zależy czy pod światło, czy jak. Jest naprawdę dobrze. Wyszło to w rzeczywistości o wiele lepiej niż widać było w tamtym świetle. Zaraz niech to złapie ostrość. O. No trochę tam widać, jeszcze można byłoby to domyć, ale no z 10 cm tego nie widać, nie? Jeszcze Wam pokażę alarm, bo w sumie Wam nie pokazałem. Tutaj jest koronka od drugiego bezela tego wewnętrznego. I tak, żeby ustawić alarm, trzeba najpierw ustawić wskazówki, te alarmowe względem głównych tak samo. Czyli odkręcamy koronkę. Raz, dwa. I teraz jesteśmy w ustawieniu, w zerowaniu wskazówek, no nie? Jak widzicie, tak delikatnie przesunęła się ta na alarmie. Zamykamy, odciągamy. No i powiedzmy, ustawię go za 15. Zakręcę, włożę na rękę, no i czekamy. Aż gołąb przeleciał. Nie no, fajny dźwięk, nie? Dobra, to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie coś tam na dole. Ja idę odebrać paczkę. Zobaczycie, co ciekawego niedługo kupiłem. Niedługo zobaczycie, co ciekawego kupiłem. Na razie.